Dzisiaj jesteśmy na zabiegu trzebieżowym i zobaczycie, jak wygląda trzebież przed zabiegiem, a jak wygląda po zabiegu. Dosyć będzie to ciekawy obraz. Widzimy trzebież tutaj z prawej strony. Jest ona dosyć mocno zagęszczona, czyli słońce praktycznie nie dociera do środka lasu i po wykonaniu całego zabiegu bardzo mocno prześwietlimy ten drzewostan. Mamy dwie maszyny, harvester i forwarder. Są dwie różne maszyny, które pracują razem w symbiozie. Jedna nie może istnieć bez drugiej. Czyli tak naprawdę, czy wybierzesz pracę forwardera czy harvestera, to masz swojego partnera, z którym współpracujesz. Mianowicie za mną stoi harvester. Jak widzicie, harvester składa się z ciągnika, dźwigu i najważniejszej rzeczy, czyli głowicy, która ciągnie całą produkcję. Harvester to nie tylko maszyna do ścinania drzewa, to w pewnym sensie komputer na gąsienicach albo kołach. Połączenie siły, hydrauliki i precyzyjnej technologii. Wygląda to prosto. Złapie drzewo, zetnie, potnie, ale w praktyce to jest sztuka. Operator harvestera nie jest tylko kierowcą, to trochę jak chirurg na otwartym sercu. Musi mieć pewną rękę, dokładność i świadomość, co robisz. Każde drzewo jest inne, ma inną średnicę, kąt wzrostu napięcia w pniu, a ty musisz zdecydować w sekundę, jak je ściąć, żeby nie uszkodzić ani maszyny, ani pozostałego drzewostanu i nie uszkodzić oczywiście asortymentu, którego tniesz. To praca pod presją, bo z jednej strony masz komputer, który podpowiada ci długości i optymalne cięcia, a z drugiej wiesz, że jeden zły ruch joystickiem lub zła decyzja w twojej głowie i asortyment pójdzie na marne. To jest ciągła gra między człowiekiem a maszyną. I najważniejsze, harvester nie myśli, to ty myślisz. Kiedy siedzisz w kabinie, masz 3 światy naraz. Las przed sobą, wyświetlacz z danymi i własną intuicję. I to właśnie operator nadaje sens tej maszynie. Dla mnie praca na harvesterze to taki taniec. Stalową ręką z drzewem, a ty prowadzisz szybko, płynnie, zdecydowane ruchy. To jest robota dla ludzi, którzy lubią mieć kontrolę, którzy potrafią się skupić i jednocześnie czerpią satysfakcję z tego, A teraz jesteśmy przy forwarderze, czyli transport, logistyka. Zobaczcie, jak wygląda forwarder. Różnica jest diametralna. Forwarder składa się z ciągnika i miejsca transportowego, czyli całej przyczepy. Tak, można powiedzieć, że przyczepy, czyli dźwig jest na przyczepie. Macie tutaj kłonnicę, ładujemy drewno. Rolą forwardera jest zebranie drewna z pozycji, które zaplanował harvester, czyli ze szlaków. Szlaki tnie harvester, forwarder wjeżdża, uzbrojony czy nieuzbrojony w zależności od terenu, zabiera dany asortyment i wywozi do drogi, tak aby ciężarówki mogły dojechać i przetransportować drewno dalej. forwarder to zupełnie inna filozofia pracy niż harvester. Jeżeli harvester to chirurg, to forwarder jest bardziej jak strateg i logistyk w jednym. On nie ścina, on transportuje, porządkuje i kończy całą operację. Na pierwszy rzut oka wygląda łatwiej. Wsiadasz, podjeżdżasz, ładujesz, wywozisz. Ale w praktyce to wymagająca sztuka, bo w forwarderze kluczowe są dwie rzeczy: planowanie i cierpliwość. Operator musi myśleć kilka kroków do przodu, którędy przejechać, żeby nie ugrzęznąć, jak ułożyć drewno, żeby się nie przewróciło, jak zoptymalizować trasę, żeby nie robić pustych przebiegów. To jest trochę jak gra w szachy, tylko że zamiast figur masz kilkutonowe kłody i maszynę, która waży kilkanaście ton. Do tego dochodzi teren w górach,
na wielkich świerkowych pniach, każdy przejazd to Tesla kręgosłupa i refleksu. Maszyna buja, podskakuje, a ty musisz utrzymać pełną kontrolę. Tu naprawdę czuć, że zdrowie potrafi uciekać szybciej niż paliwo ze zbiornika. Forwarder uczy pokory, bo jeśli chcesz na siłę, zakopiesz się, przewrócisz ładunek, zniszczysz drogę, a dobry operator forwardera to ten, który wie, kiedy zwolnić, kiedy odpuścić i kiedy wybrać inną trasę. To też praca, która daje satysfakcję, bo kiedy kończysz dzień i widzisz równo ułożone stosy drewna przy drodze, wiesz, że bez ciebie nie byłoby transportu. Harvester sam nic nie zrobi, jeśli forwarder tego nie wywiezie i nie zarobicie pieniędzy. Dlatego forwarder to nie jest gorsza maszyna, to partner, a operator forwardera to człowiek, który robi z chaosu porządek i łączy las z cywilizacją. No i dobra, skończyliśmy tą działkę, która miała 5 hektarów. Zajęło nam to około 1,5 dnia. Wyszło 400 metrów sześciennych drewna, czyli nawet dosyć bardzo dobrze. Aczkolwiek 1,5 dnia nam zeszło z tego względu, że przyjazd też generuje czas. Założenie, uzbrojenie gąsienic na jedną maszynę, na drugą też nam zabrało troszeczkę czasu, więc tutaj cała działka powyżej 5 hektarów zajęła nam 1,5 dnia. A teraz sobie zobaczymy, jak ta działka wygląda. Jesteśmy po przecięciu działki. Wybraliśmy drewno, przerzydziliśmy ją. Dosyć bardzo ładnie to wygląda. Czyli teraz cała gleba i cała trzebież dostaje dużo słońca do większego wzrostu. Jestem ciekawy, czy kamera to w ogóle uchwyci. Wyjęliśmy ogólnie z tej działki gdzieś tak około 30%, 35% drewna. Słońce się nam przebija, widzimy to na kamerze. To jest właśnie trzebież późna.